Witam na kanale i zapraszam na trzecią część relacji z budowy MANA. Tu widzimy rysunki jakby z etapami budowy kabiny kierowcy, przedziału drużyny i osprzętu na zewnątrz. I jak widzieliście na rysunkach, ja również tymi etapami postępowałem. Zapraszam na odcinek. Rysunek numer 19 przedstawia właśnie wyposażenie wnętrza przedziału kierowcy oraz dowódcy wraz z podłogą i wyposażeniem właśnie tutaj tego wnętrza kierowcy. Ja zacząłem właśnie wycinanie podłogi. Ten element czarny to właśnie podłoga od strony dolnej. Szary element to podłoga wnętrza przedziału kierowcy oraz przedziału drużyny. Tu oczywiście zdjęcia przyspieszyłem, żeby po prostu ten materiał był krótszy. Tu właśnie mamy ten element szary, czyli tą część wewnętrzną, no i jeden z elementów ścianki grodziowej, no i pozostaje przyklejenie. Tu używam tak zwanego kleju w sztywcie. Można powiedzieć, że jest to klej biurowy, ale też do większych elementów w zupełności wystarczy. Tu już używam kleju polimerowego, dlatego że te elementy też będą wycinane jakby wewnątrz, zostaną małe ramki. Teraz następuje etap wycinania części do foteli. Tu niektóre elementy są zaznaczone też, że należy je nakleić na karton, czyli te boki wzmacniające fotele. Również zaznaczam sobie, numeruję ołówkiem części, tak żeby ich nie pomylić, nie zgubić. No i oczywiście te drobne elementy naklejam, używam tu kleju polimerowego, który bardziej łapie. Można jeszcze tutaj regulować na kartoniku części, przesuwając zanim zastygnie. I tak ergonomicznie to sobie układam. To są właśnie boki fotela, spornik jakiś tam, który był przy fotelu. No i to już wszystkie te elementy zaschły, wycinam, używam skalpela, który ma taką dość mocną rączkę, bardzo dobrze nadaje się do właśnie wycinania w kartonie, dobrze trzyma się w ręku i jest dość solidny. Oczywiście przy użyciu liniału proste linie tnę jakieś obu elementy odręcznie. No i tak po kolei. Ręka troszeczkę boli, ale jest to wszystko do wytrzymania i niestety trzeba to zrobić. Przyszedł czas na naklejenie na karton podłogi właśnie i z tej drugiej strony już mam naklejoną tą część podłogi wewnętrznej. Tu przychodzi ten element zewnętrzny, czyli ten czarny, który będzie na zewnątrz, podłoga od spodu naklejona na ramę. No i używam tutaj budaprenu typowego, rozprowadzenie pędzelkiem, dociśnięcie, ułożenie tego na tym wyciętym elemencie, rozprasowanie, żeby się klej dobrze ułożył, rozprowadził na tekturze, tektura 1 mm. No i tam jeszcze trzeba będzie ją uformować odpowiednio. To są elementy 106, 106A, 106B i te elementy należało wkleić właśnie tu od dołu. To później ta cała konstrukcja opiera się na ramie i one przychodzą na ramę, wzmacniając tą podstawę podłogi. No oczywiście tutaj, jeżeli klej coś mi tam wyciekło, wycieram. Wzmacniam to również jeszcze cyanoakrylem w takich newralgicznych punktach, żeby to lepiej złapało
To jest element 107 AB. On się też jakby składał z dwóch segmentów z jednej strony i z drugiej strony. No i oczywiście tutaj wycinam już naklejony na karton. Tworzy taką ramę wewnętrzną tej kabiny. Tu na tym zdjęciu widać wklejony element 104, czyli taka ściana, przód, tu ta ściana grodziowa, czyli element 107, podpory pod siedziska, no i deska rozdzielcza z tablicą, inne elementy już poprzyklejałem, właśnie wyposażenia tu wnętrza kierowcy. Elementy foteli to elementy 135, 136 AB, no i tak tu drobniejsze takie elementy wycinam właśnie już za pomocą takiego skalpela bardziej dokładniejszego. No i tak to się prezentuje. Tu mam już wycięty troszeczkę tych rzeczy, leżą na macie. No i czas zrobić retusz właśnie krawędzi, które później będą sklejane, żeby nie było widać białych krawędzi. Dobrana szara farbka do tego paktra. No i wszystkie elementy foteli, właściwie dwóch, bo pozostałe to będą już takie elementy bardziej krzesełkowe w tej kabinie pasażerskiej tak zwanej. O, i tu właśnie mam już te elementy. Musiałem porobić takie sklejki, dlatego że wszystko jest tutaj jakby na styk. Nie ma żadnych innych elementów, które tak zwanych łączników. Należy to wszystko wykonać samodzielnie. Przykładem niech będą te elementy 137, to są podstawy pod siedziska. One też nie miały żadnych elementów sklejających, a są krawędzie długie i tutaj nie było co na styk tego kleić, po prostu należy zrobić tu samodzielnie sklejki. Przygotowane elementy jak fotele, kierownica, panel środkowy wklejam na oznaczone miejsca, no i pomału kabina się zapełnia. No i tu na te podstawy właśnie siedzisk elementy 140, 140A, 139, czyli te siedziska dla drużyny właśnie na tych podstawach, o których wcześniej mówiłem, że nie miały tych sklejek. Tu widzimy właśnie już na tej ścianie grodziowej, tylnej oparcia siedziska. No i powoli zapełnia się. No i tu już widzimy, przykleiłem podłogę do ramy. Być może przymierzona tu na zdjęciu, nie pamiętam, ale mniej więcej to się już tak prezentuje. Ten czerwony paseczek jest to element 105, co ja go się naszukałem. Właśnie tu widać ten element 105 umieszczony pośród innych czerwonych elementów, ale niestety był tak trudny do znalezienia, że kilka razy przeszukiwałem te strony. Rysunek numer 21 i 22 przedstawia elementy właśnie już całej obudowy kabin. No i tu elementy 108, 109, 114, 113 to są elementy zewnętrzne obudowy całej kabiny. No i tu już mam wycięte te elementy. Są to elementy zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Należało tu pomiędzy te elementy wkleić folię. Ja to oczywiście tak zrobiłem, tworząc z tego szyby. No i już pomału oklejam całość, doklejając te elementy do podłogi. Drzwi, ściany boczne, no i pomału całość nabiera jakiegoś wyglądu takiego. Rysunek 22A przedstawia cały przód, czyli zderzak, reflektory i takie zaczepy. Ja tutaj zrobiłem to w standardzie, w zasadzie reflektory wyciąłem, podkleiłem folią imitując szkło, natomiast napis MAN wyciąłem z folii i nad MANem taką srebrna blenda też jest wycięta z folii. Rysunek numer 24 przedstawia taki osprzęt zewnętrzny typu klaksony, światła, sygnalizacji, wycieraczki, lustra i to wszystko po kolei dorabiając, wycinając, przyklejałem na swoje miejsca, typu na przykład klamki, te białe osłony takie na nadkolach. W trakcie osadzania kabiny na ramę podwozia odkryłem pewien błąd, który wcześniej nie zauważyłem.
a mianowicie przednie koła skrętne nie trzymały śladu kół zewnętrznych, gdzie to jest błędem. Oglądałem zdjęcia tego samochodu i wyraźnie widać, że koła skrętne trzymają ślad kół bliźniaków zewnętrznych i to musiałem poprawić, wklejając po prostu taką dodatkową półcentymetrowy krążek. Troszeczkę to wygląda jak bęben hamulcowy, no ale tego z zewnątrz nie widać, natomiast zupełnie inny wygląd ma pojazd. Te koła były tak głęboko schowane pod podwoziem, natomiast teraz wszystko już wróciło do normy po tej poprawce. Na tych zdjęciach już kabinę mam przyklejoną do ramy i tak się prezentuje cały osprzęt, tutaj szoferki, na dachu, tak zwane koguty przyklejone, oramowanie i tak dalej. Te wszystkie elementy już są skończone. No i zostaje teraz ta cała część z osprzętem, czyli przedział tylny do zrobienia. Tu jest też dość dużo elementów osprzętu. Chcę to pokazać, żeby to wszystko było odkryte. To można zrobić, tak jest przewidziane w wycinance. Także zapraszam na następną część za kilka tygodni. Cześć!